Większość z nas myśli, że historia IKEA w Polsce zaczęła się wraz z otwarciem w naszym kraju pierwszego sklepu, co miało miejsce w 1990 na warszawskim Ursynowie w wynajętym budynku po sklepie spożywczym. Jednak współpraca pomiędzy naszą ojczyzną a producentem mebli ze Szwecji sięga znacznie wcześniej, bo lat 60. W tym roku świętujemy 60-lecie obecności IKEA w Polsce i z tej okazji przygotowaliśmy dla Was 10 wyjątkowych faktów. Zaczynamy! Numer 10. Kultowe klopsiki i inne przekąski. Przystanek na klopsiki to obowiązkowy element wizyty w IKEA. Czy wiecie, że to właśnie one są najchętniej kupowanym daniem w restauracji? Rocznie Polacy zjadają ich aż 600 000 porcji. Z kolei w bistro IKEA najwięcej sprzedaje się tak bardzo lubianych przez polskich klientów hot dogów i to aż 9 milionów rocznie. W zeszłym roku IKEA wprowadziła klopsiki roślinne, które okazały się całkiem trafionym pomysłem. Już od sierpnia stanowiły 21% wszystkich sprzedawanych klopsików. A wy, co najchętniej kupujecie w restauracji lub bistro IKEA? Numer 9. Cały naród w IKEA. W Polsce jest obecnie 11 sklepów IKEA, a 12 powstaje w Szczecinie, który będzie najbardziej zielonym sklepem w Polsce. Z kolei największy sklep znajduje się we Wrocławiu. Każdemu otwarciu sklepu lub innej inauguracji w IKEA towarzyszyło przepiłowanie pnia, które zastępowało akt przecięcia wstęgi. W 2020 sklepy odnotowały łącznie ponad 25 milionów odwiedzających. Sami jednak wiemy, co to był za rok. Za to można śmiało stwierdzić, że w 2019 wszyscy Polacy odwiedzili sklepy IKEA, gdyż łącznie zanotowały one ponad 38 milionów wizytujących. Numer 8. Początki IKEA w Polsce. W tym roku IKEA i Polska obchodzą 60-lecie współpracy. Pierwsza wizyta w Polsce założyciela firmy, Ingvara Kamprada, miała miejsce 21 stycznia 1961 roku. Wtedy to Kamprad przyleciał samolotem linii LOT. Gdy jechał z lotniska do hotelu, jego oko przykuła, tu cytat, brzydka budowla przypominająca pałac. Chodziło oczywiście o Pałac Kultury, o którym wówczas żartowało się, że to prezent Związku Radzieckiego dla narodu polskiego, tyle że wybudowany z polskich materiałów przez polskich robotników i za polskie pieniądze. To podczas tej wizyty w naszym kraju Ingvar Kamprad udał się do radomskiej fabryki mebli Gięty, gdzie złożył swoje pierwsze zamówienie dla IKEA. Zdecydował się na to już po pierwszym dniu wizyty w fabryce. Zamówienie obejmowało 500 sztuk krzeseł z giętego drewna bukowego, bo tyle właśnie mieściło się do jednego wagonu kolejowego. Ingvar Kamprad zamówił też 2 wagony innych krzeseł. Numer 7. Słynna wtopa. Swego czasu klientom odwiedzającym stronę internetową IKEA.pl doradzała wirtualna asystentka Ania. Pewnego razu odpowiadając na pytanie o belkę będącą elementem ramy łóżka, udzieliła odpowiedzi: szczerze powiedziawszy, nie interesuję się polityką, dlatego nie podejmuję rozmów na ten temat, ale chętnie porozmawiam z tobą o IKEA. Biedna Ania pomyślała, że chodzi o obecnego europosła Marka Belkę. Podchwycił to pewien popularny dziennikarz radiowy, który wykorzystał wpadkę swojej audycji. Później głosami słuchaczy została ona audycją roku, a internauci masowo zaczęli odwiedzać stronę IKEA, by zadawać Ani różne, nierzadko podchwytliwe pytania. Numer 6. Fabryka w Zbąszynku. Warto wiedzieć, że IKEA w Polsce to nie tylko sklepy. Nasz kraj jest najważniejszym zaraz po Chinach dostawcą mebli do sklepów IKEA na całym świecie. W Zbąszynku znajduje się największa fabryka mebli IKEA i jednocześnie największy kompleks fabryk produkujących meble w ogóle. W halach o łącznej powierzchni 300 000 m2 pracuje aż 3400 osób. Fabryka ta była 6-krotnie nagradzana jako najlepsza fabryka w IKEA. Nie dziwi więc, że gdy firma otwiera swoje nowe fabryki, to właśnie kadra ze Zbąszynka nadzoruje wprowadzane w nich rozwiązania. Tak było choćby w przypadku, gdy uruchamiano fabrykę w Chinach czy Portugalii. Numer 5. Kultowe produkty. Powstawanie mebli znanych na całym świecie możliwe jest dzięki współpracy z Polską i Polakami. 20% wszystkich towarów IKEA na ziemi pochodzi z Polski, a od zainicjowania produkcji stolików LAK do dziś wyprodukowano ich w Polsce 200 milionów do sprzedaży na całym świecie. Ponad 2/3 wszystkich obecnych na całym globie stolików LAK jest produkowanych właśnie w naszym kraju. Z kolei najdłużej sprzedawanym w sklepach IKEA na całym świecie meblem produkcji polskiej jest regał Iwar. A czy wiecie, jakie są najbardziej popularne artykuły produkowane w Polsce? Oczywiście wspomniany przed chwilą stolik LAK, dodatkowo regał Kallax, fotel Strandmon, szafki Hemnes
czyli świeca Sinlik. Produkty IKEA znajdziemy we wnętrzach 5 milionów polskich domów. Numer 4. Katalog. Katalog IKEA pod względem nakładu wydawniczego na świecie jest na drugim miejscu. Ustępuje tylko Biblii. Pierwszy katalog IKEA w Polsce ukazał się w sierpniu 1997 roku i został wydany w ponad 2-milionowym nakładzie. Rok 2020 był ostatnim, w którym IKEA wydała swój katalog na 2021 rok. W sumie klienci mogli cieszyć się 24 edycjami katalogu IKEA w języku polskim. Numer 3. Ekorozwiązania. IKEA w 2008 jako pierwsza firma w Polsce wprowadziła papierowe torby na zakupy, a od końca zeszłego roku w sklepach i restauracjach IKEA nie ma żadnych produktów plastikowych jednorazowego użytku. Innym ekologicznym rozwiązaniem promowanym przez IKEA są panele fotowoltaiczne, dostępne zarówno w ofercie sklepu, jak i wykorzystywane przez samą firmę na dachach niektórych sklepów i fabryk. Warto też wspomnieć, że grupa Ingka, do której należy IKEA, posiada na całym świecie ponad 500 turbin wiatrowych, z czego 80 z nich znajduje się w Polsce. Jest to jedna z największych farm wiatrowych zaraz po USA należących do IKEA. W Polsce IKEA produkuje tyle zielonej energii, ile rocznie zużywa prawie 200 000 gospodarstw domowych. Numer 2. Nie tylko meble. IKEA w Polsce to aż 8 spółek w 4 grupach. Grupa Ingka, grupa Inter IKEA, grupa Ikano oraz grupa Interogo. Zajmują się one nie tylko sprzedażą wyposażenia domu, ale także produkcją i dystrybucją, współpracą z dostawcami, zarządzaniem centrami handlowymi, budową nieruchomości, usługami finansowymi, księgowymi, wsparciem IT i produkcją energii. Rodzina spółek IKEA zatrudnia w Polsce 16 000 pracowników. Na każdego z nich przypada średnio 2,3 pracowników zatrudnianych po stronie dostawców. Dodając do tego pracowników będących częścią łańcucha dostaw, można powiedzieć, że IKEA daje zatrudnienie około 100 000 osób. Najstarszy menedżer w IKEA ma 66 lat, a najdłuższy obecnie staż pracownika to aż 31 lat. Numer 1. IKEA i szkoła. W 2011 IKEA przekazała darowiznę w wysokości 8 milionów złotych na budowę szkoły w Jarostach. Dzięki temu dzieci mogły przenieść się do nowego, nowoczesnego budynku. Patronem szkoły została żona założyciela firmy IKEA, pani Margareta Kamprad. Kto z Was chciałby uczyć się w takiej szkole? Dajcie znać w komentarzach. I to już wszystkie fakty na dziś. Macie jakiś ulubiony mebel z IKEA? Pochwalcie się w komentarzach. Poza tym sprawdźcie koniecznie link w opisie, by dowiedzieć się więcej o historii 60-lecia współpracy IKEA i Polski. Piona!